pozdrawiam, gorąco pozdrawiam. Cześć, witajcie na kanale Plecak i Droga. Dzisiaj jest 13 dzień mojej wędrówki Camino de Santiago. Wyruszamy z Granion, po drodze mijamy Redecilla del Camino, Viloria de Rioja, Villa Mayor del Rio, Belorado, Los Santos, Villambistia i na koniec docieramy do Espinosa del Camino. Dzisiaj również przeżyjemy wyjątkowe chwile. Dzień zapowiada się upalny. Przed nami nowe wyzwania, nowe przygody. Chodźcie ze mną. Zapraszam! Około 5 rano obudziła nas cicha muzyka gitarowa z głośników. Po umyciu się, spakowaniu, śniadanie. Sucha bagietka, kończące się dżemy i kakao z mikrofalówki. Smakowało. Dla nas to był wystarczający posiłek z rana. Dzisiaj w planie jest Belorado. Tam chcemy dojść. Dzień dobry kochani. Wychodzimy z Granion. I mam wam coś do opowiedzenia. Po pierwsze jest 6:50. Pobudkę mieliśmy po 5. Bardzo ładna melodyjka grała, taka. Ta la lam da da dam di di dam da da di dam di di dam di di da di 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 dam da di di dam. To już wiecie jaka to melodia. I grała parę minut, także wszystkich obudziła, ale tak delikatnie, naturalnie. Ale od początku. Dotarłyśmy do Ganon i szukałyśmy albergę i od razu ją trafiłyśmy. No i się okazało, że to jest donativo, czyli tyle ile dasz za spanie, kolację i śniadanie. Naturalnie wszystko w skromnych ramach, ale nasze łóżka były na poddaszu, więc waliłam głową o niskie stropy. Ale to nic, bo to trochę mi się klepki poukładały. Trochę mądrzejsza jestem teraz. I wieczorkiem już poszłyśmy na mszę świętą, naturalnie, komunia. Wróciłyśmy do naszej albergę, a tam powiedzmy w cudzysłowie w ogródku, bo to takie patio, wszystko takie było spartańskie, takie fajne, takie ciosane, drewniane, gdzieś połamane, takie wiecie. I wyobraźcie sobie, był pan z gitarą, taką malutką gitarą koncertową. To nie jest ukulele. Ukulele, a może? Nie, ukulele jest jeszcze mniejsze. Może nie jest mniejsze, ale ukulele ma 4 struny, a ta miała 6, czyli gitara. Zaczął nas namawiać do śpiewania, pytał kto lubi śpiewać. Od razu bez namysłu się zgłosiłam. I wyobraźcie sobie, Fasior umiał po polsku i śpiewaliśmy hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. I on śpiewał razem ze mną po polsku. Także przyśpiewka była super. Później po angielsku i było Alleluja. Po angielsku to takie znane Alleluja. A ich nieważne. No i w ogóle to były pioseneczki. Nawet była jedna po kubańsku, bo byli też z Kuby goście. W ogóle byli z Kanady, Nowej Zelandii, jakie jeszcze kraje? Peru, Kanada, tak, Stany Zjednoczone, Szwecja, Dania, naturalnie Polska, Francja, Holandia. Także właściwie to każda osoba była z innego kraju i wspólnym językiem był angielski na mój smuteczek. Bo ja nie umiem po angielsku, ale coś rozumiem, co mówią. No ja byłam zachwycona, także kolacja przy jednym stole. Wszyscyśmy posiadali biesiadnie. Pozwalali mi cykać zdjęcia, więc zrobiłam tylko 4. No bo bez przesady nie będę ludziom w talerze zaglądać aparatem. Podali nam zupę z soczewicy. No taka powiedzmy okraszona uśmiechem. O. I była pasta, czyli makaron jakoś tam zrobiony na taki włoski styl. Takie, wiecie, w takich garcach, które można by spokojnie zawiesić nad ogniskiem. Takie wielkie gary z takimi uszami specjalnymi. I co jeszcze było?
sałatka. Sałatka zwykła, taka z sałaty zielonej, pomidorek i różne przyprawy sami sobie dawaliśmy. Aha, i pieczone, one były pieczone, prawda? Z pieca, kartofle. Kartofle. I nam bardzo smakowało i jeszcze podał za to wina. Takie 14% wytrawne, czerwone wina z tego regionu tu. Mnie bardzo to wszystko pasowało i smakowało. Jadłyśmy, aż się uszy trzęsły. Bardzo fajnie, sympatycznie. No i dzisiaj rano, to widzicie, już maszerujemy. Idziemy w stronę do Belgorado. Belorado. A, nawet pisze Belorado. Hotel, już jest reklama tu. No to tyle od korespondentki i miłego dnia życzę. Przed nami słoneczny dzień. Granion. Po świcie, tam w tle, ledwo widać zabudowania. Tą drogą przywędrowałam, tam idą następni pielgrzymi. Już jest na pewno 7. Zdjęłam właśnie bluzę, bo mi za gorąco. Człowiek idzie, maszeruje od razu, jest gorąco, jest około 11 stopni, mimo wszystko jest mi gorąco. Dlatego się rozebrałam. Pozdrawiam, gorąco pozdrawiam, z gorącego ciała. Chciałam Wam opowiedzieć, jakie to śniadanie było. O kolacji opowiedziałam. Chleb tostowy, bagietka z wczoraj, w dozie takiej plastikowej masła. Każdy sobie brał świeżym nożem i różnego rodzaju dżemy. Kawa i kakao z mikrofalówki. Sadzasz kubeczek z wodą czy z mlekiem, grzejesz w mikrofalówce i sypiesz to, co chcesz. Gotowe. No, nie jest to żaden luksus. Ile dałyśmy na donativu? Dałyśmy po 15 euro. Ludzie dawali monety. Odzwoniło. Ale to już jest ich prywatna sprawa. Bon camino. Ich prywatna sprawa. Myśmy uznały, że ten piękny wieczór, te całe ambiente, to wszystko jest tego warte. A przy okazji mówiłam, że będzie piękny, słoneczny dzień, bo niebo tak wygląda. Zobaczcie. Ani jednej chmurki, znaczy chmurki są, ale nie na deszcz. On camino. A jednak po południu niby ma troszeczkę po raz pierwszy pokropić. Trudno jest to oceniać, bo my się bez przerwy przemieszczamy. Także może jednak nadal będzie upał. No zobaczymy. Właśnie wyszłyśmy z regionu La Rioja. Właśnie regionu słynącego z wina. Wow! Ale widok. Patrzcie na to. Wow! No to nie, no to fotkę muszę szczelić. Chociaż nie jestem pewna, czy uchwycę takie piękno. Tam w dali widzicie mgły w górach. Piękny widok. No do obrazu, no tylko farby brać. Dobra, wyłączam się, bo jeszcze zrobię fotkę. Już wszyscy są daleko z przodu. A ja jak zwykle fotografuję, no. Między Granion a Redecilla del Camino żegnamy się z hiszpańskim regionem La Rioja, a wkraczamy do regionu Castilla y León. Redecilla del Camino. Jesteśmy w Castilla y León. El Camino de Santiago. Nie wiem, jak się tak naprawdę. San Lazaro. Ale to jest albergue. Taksi
Jesteśmy w miejscowości Redecilla del Camino w regionie Castilla y León. Tu znowu ten napis się powtarza, czyli tak się nazywa chyba. Nie chcę Was w błąd wprowadzać, ale ewidentnie popatrzcie, jest nazwa Camino de Santiago, Redecilla del Camino i mapka osady. Maszerujemy przez wioskę. Nie musimy robić postoju, bo już kawa była z mikrofalówki i kakałko też z mikrofalówki. Tego jeszcze nie pisali, ale na Camino trzeba wszystko przeżyć. Ja Wam powiem szczerze, że ja idę bez mapy. Tylko że mam wsparcie i dlatego, że cwaniaka. Bo gdybym szła sama, to na pewno bym częściej zaglądała. Widzicie, muszelki z ziemi. Tak są osady najczęściej oznakowane. Z wyjątkiem, to już wspominałam, że są jednak miejscowości, w których nie dopatrzysz się dobrze strzałki. Są po prostu ukryte. Tak zamieszczone i popisane i wyblakłe, że to nikomu nie służy. I nikt nic nie wie. Tutaj nie robiłyśmy postoju, bo do Viloria de la Rioja tylko jest 4,4 km, więc pomaszerowałyśmy dalej. W tej chwili wkraczamy do Viloria de Rioja. To mała gmina licząca zaledwie 42 mieszkańców, spisane w 2018 roku. Nazwa miejscowości pojawia się po raz pierwszy w dokumencie z 1028 roku. Stoi tu jednonawowy kościół Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Składa się z dwóch części: pierwotnej budowli w stylu mudahar, wzniesionej z cegły, oraz zachodniej dobudówki o konstrukcji szachulcowej z południowym portykiem. Mijamy kolejne miasteczko. Nazwy nawet nie próbuję mówić, bo na pewno źle powiem. Te nazwy są bardzo trudne dla mnie. Ale patrzcie, jakie plenery. Tam staje słonko za tym budynkiem. Staje, już dawno wstało. Tylko się schowało za góreczką. Szkoda, że takie ciemne obrazy wychodzą. Tu trochę jaśniej, bo właśnie to jest w dobrą stronę. Viloria de Rioja. Viloria de Rioja, bo to tak się czyta Roja, to są te wina Rioja. Znowu winda się zacięła w tym kamiennym domu. Znowu okradł kogoś człowiek, okradł bez pardonu. Znowu gazet stertę przyniósł ci kolejny dzień. Nie masz czasu się obejrzeć, a już goni cię przygoda. Przygodo włóczęgo, przyjdź do mnie, daj znak. Przygodo włóczęgo, wyruszam na szlak. Na szlak dziś wyruszam, by przeżyć cię znów. Przygodo włóczęgo, wybranko mych snów. Znów zielony plecak włożę, będzie moim strojem. Znowu patrzył będę w góry, patrzył z niepokojem. Czy z Halicza spłyną strugi burzliwym potokiem? Czy przygoda do mnie przyjdzie, czy odejdzie z grzmotem gdzieś w góry? Przygodo włóczęgo, przyjdź do mnie, daj znak. Przygodo włóczęgo, wyruszam na szlak. Na szlak dziś wyruszam, by przeżyć cię znów. Przygodo włóczęgo, wybranko mych snów. No,
co będzie za góreczką, ale myślę, że my musimy tam w dół, bo widzę jakiegoś pielgrzyma chyba. Tam, gdzie te kopary na dole stoją, to jest nasza droga na pewno. No to ładna góreczka w dół. Ale fajnie, już nogi przyzwyczajone, zahartowane. Jedynie co by jeszcze przeszkadzało, te ostre podejścia, takie cośmy miały w poprzednich dniach. Te ostre to wykańczają, jeszcze nie daje rady, ale są kozice, zasuwają. Ja Ciebie nie mogę zrozumieć. Wydawało mi się, że idą bez plecaków. A skąd taszczą po 20 kilo? Poważnie. Tak jak nasz Jasiu. Niesie biedny, taszczy 20 kilo, on już jest 2 dni przed nami. Tak wyrwał. Tylko że on idzie cały dzień, aż do rozbicia namiotu, bo on pod namiotem śpi. Akurat nam się przytrafił, że był w Alberdze i tak go poznałyśmy. Bardzo fajny Jasiu, pozdrawiamy Ciebie. Szerokiej drogi, silnych nóg, a jeszcze silniejszych pleców przy Twoim 20-kilogramowym plecaku. To ja miałczę, ja jańczę, że ja 12 nie doniosę. Fakt, mam teraz około 8, myślę. Nie wiem, chyba mam 8. Ale jak tak cały dzień się maszeruje, zwłaszcza w upale, człowiek ma wrażenie, że dźwiga beton na plecach. Naprawdę każdy gram na wagę złota. To wszystko przeszkadza. Ładna droga. Tak, tam musimy do tej krzyżówki, gdzie te kopary stoją. I później w lewo. Aha. Jestem cała szczęśliwa, że wyszłam na tą pielgrzymkę. Jestem cała szczęśliwa, że zebrałam wszystkie odwagi mojego życia i wsiadłam w pociąg. Przyznaję, jak na moje talenty, podróż pociągiem wcale nie była taka prosta, już to opowiadałam. Nie wyobrażam sobie, dlaczego w Paryżu taka komplikacja, dlaczego tyle przesiadek, dlaczego na dworcu Nord nie ma bezpośredniego pociągu, żeby jechał do Bayonne, tylko trzeba przez pół miasta jechać. Pół miasta, kawał drogi jechaliśmy dość długo metrem do Paryż-Montparnasse i przejścia w Paryżu Nord do metra, a potem z metra do stacji Montparnasse, wszystko skomplikowanym labiryntem. W głowie mi się to nie mieści, a jeszcze na dokładkę tam są straszne tłumy. I w tych tłumach to człowiek z tym plecakiem poruszać się nie może. Ja normalnie ledwo dawałam radę. Nie wiem, jeśli możecie, to latajcie. Mimo że ja policzyłam, podróż pociągiem czy samolotem, jest różnica tylko 2 godzin. Dlaczego? Bo nie ma bezpośredniego lotu samolotem. Trzeba się też przesiadać. I te przesiadki kosztują bardzo dużo czasu. Plus, minus, ojej. I to wychodzi, u mnie wyszło, nie pamiętam teraz, chyba 14 godzin miałam podróży, a samolotem wychodzi 12 około. No to pomyślałam sobie w domu, boisz się latać, to jedź pociągiem. No. Ale tak jak już jesteśmy przy temacie transportu podróży, jak przetransportuję siebie do domu, jeszcze nie wiem, bo biletu powrotnego nie mam. Nie zamówiłam. Chciałam, ale przy wszystkich biletach pisało, że zwrotów w razie czego nie ma. Myślę sobie, no jak mi się coś zdarzy na trasie, a to jest 6 tygodni marszu, zdarzyć się może wszystko i ja nie będę mogła aż do Santiago dojść, żeby polecieć tego dnia samolotem, będę musiała zmienić plany, to ten bilet przepada. To ja nie wiem, jak to robią ludzie, że oni mają bilety. Może ja na złej stronie byłam? Może są jeszcze jakieś inne strony? No widzicie. Ale to wszystko należy do całej tej wyprawy jakubowej. Człowiek się uczy na błędach. Oprócz mnie naturalnie, ja się nie uczę na błędach. Ja je powielam i to często. Już taki zimny ze mnie drań.
przystąpiłyśmy do takiego zajazdu na kaweczkę. Ja zamówiłam czekoladę. Popatrzcie, jakie tutaj cudeńka. Nawet nie wiem, co tutaj popakowane mają, bo to pisze po jakiemuś. Chyba jakieś miody, świece. A tam jaka piękna figura. Nie wiem, czy uda mi się sfilmować. Nie jest zbyt ciemno, ona jest bardzo czarna, taka mahoniowa. Wow, takie wina. Jak tu pięknie. Paradiso. Filmuję szybko, bo zaraz może mnie okrzyczą. Co złapię, to złapię. Mira cómo están grabando, cómo le están grabando. Paparazzi. Bonito, Paparazzi. Y si ves aquello precioso dentro de la puerta, más bonito. O, moment. Mamy za sobą 11,5 km. Siedzimy w takiej Casa Leon. W środku filmowałam, to widzieliście. Piję sobie czekoladę. I jem taką babkę. Chyba pomarańczowym smaku. No wyraźnie czuć pomarańcze. Pyszna. Trochę drogo, bo zapłaciłam za te dwie rzeczy 5,50. Ale nam się bardzo podoba tutaj. A to, co się podoba, to kosztuje. No, 11 km, nawet nie wiem kiedy, bo bez przerwy gadałam do kamery albo do telefonu, bo też dla moich sióstr wysyłałam wiadomości. Idzie się. No i znowu zaliczymy dzisiaj 25. To jest prawdziwa czekolada, to nie jest jakieś kakałko rozpuszczane. Te ich czekolady są niesamowite. I nieważne, ale to taki dynamit do maszerowania, wypić takie coś, wspaniała sprawa. No. Zobaczcie, jak tu pięknie. I tu można pieczątkę sobie dać. A tu jest stół na 6 osób. Zobaczcie, jakie aniołki. Przepięknie. Bardzo ze smakiem wykonane. Gdzie jest toaleta? Jest. A, ja. Oj, tu jest troszkę jakby ciemno. Może się zaświeci światełko. Czekajcie, żeby nie poleciała mordą na pysk. Patrzcie, to jest dla panów. Jaki słodki. To jest dla panów. Taka lady. No ciekawa jestem, jak wygląda toaleta w środku. No, Marian tu jest jakby luksusowo. Naturalnie to jest cytat z filmu. Jesteśmy przed Belorado. I tu jest jakaś taka alberga, restaurante międzynarodowa z różnymi flagami. A, Ela przeszła bokiem, ale ja sfilmuję. Bardzo ładne zacisze.
Nieźle, nieźle. Zwróćcie uwagę, jaka jasna ziemia. Razi w oczy niesamowicie, ale nie ubiorę okularów. Tak, jest bardzo rażące. Często takie ziemie mamy, takie podłoża. Fajnie się jedzie, kiedy jest troszkę albo czerwone, takie gliniaste, albo troszkę ciemniejsze, ale nie takie jasne. Razi jak nie wiem. Mrużę oczy. Wieczorkiem któregoś dnia stoimy w łazience, sobie buzię myjemy. Ela mówi: o mamciu, ale my mamy malutkie oczka. Ja mówię: no od tego mrużenia chyba. Nam się zrobiły malutkie oczka. To tak widzę. Grecką flagę, kanadyjską. Jest coś biało-czerwone, ale to pierwsze... Tak, pierwsza jest biało-czerwona. A chciałam jeszcze nadmienić, że symbol jakubowy to jest biało-czerwona flaga na drzewach malowana. Ten symbol jest biało-czerwony. I ja na początku mówię do Elity: kurczę, co to jest? Tędy chodzą Polacy? Co to ma być? Ona mówi: nie, to jest symbol jakubowy. Ale druga jest ewidentnie polską flagą, patrzcie. Nasi tu byli. A trzecią jest albo belgijska, albo niemiecka, bo ja zawsze sobie mylę, która jest która, bo one mają te same kolory, tylko inaczej wzorki ułożone. To ta jest belgijska, zaraz za polską. Tu jest Europejska Unia. Tam jest portugalska z tyłu, czerwono-zielona z takimi herbami. Tu jest brazylijska, a tu jest niemiecka. No i jak widzicie, jeszcze różne. Japońską widzę, angielską widzę i koreańską widzę. Haha. No. A to jest chyba szwedzka i norweska i Italia. Ale fajnie. No, bardzo ładnie zrobił. Chciałabym, ale taką małą flagę polską na plecaku mieć. Bardzo bym chciała. Jak gdzieś zobaczę sklep z gadżetami, jak wskoczę do środka i wyrwę taką chorągiewkę, a najlepiej z polskim orzełkiem. Bo żeby nie myśleli, że mam symbol kaminowy. Orzełkiem to już by było zapieczętowane i kropka nad i. To jest polska flaga. Jestem bardzo szczęśliwa, dobrze się człowiek wyspał, pojadł. Teraz znowu była przerwa, zjadłyśmy lunch. Hotel Belorado, 1000 metrów i numer telefonu. Aha, nie interesuje mnie, bo my idziemy dalej. Większość zostaje tu właśnie w Belorado, bo większość ludzi idzie w Santo Domingo. Bo większość ludzi idzie według schematu. Są podane schematy od do i policzone w kilometrach i wszystko na tej trasie. A myśmy przeskoczyły ten schemat i zawsze idziemy albo dwie, albo jedną albergę, miejscowość do przodu. I w ten sposób idziemy trochę inaczej i mamy bardziej tak rodzinnie. No wczoraj to już było po prostu wspaniale. Bo był wspólny stół biesiadny, wspólna kolacja, wszyscy ze wspólnego gara sobie nakładali zupkę chochelką. Jeden młody Pellegrino, bardzo przystojny Francuz, nakładał nam zupki wszystkim, bardzo miły. No i były te kartofelki na takiej blasze, ale to takie naprawdę takie karczmowate, takie gary, które pasuje zawiesić nad kominkiem. O, jak kiedyś to w tawernach, w karczmach gotowano bigosy. O, podobało mi się. Filmowałam i fotografowałam, ale było relatywnie ciemno w pomieszczeniu, a moja kamera to jest action kamera, a nie jakaś, nie wiem, nie jest to żadna wyspecjalizowana, zbliżać nią nie mogę. Tam są programy, ale to jest połączone z telefonem. Gdzie w tym słońcu ja bym się jeszcze cackała, telefon w jednej ręce, kijek w drugiej, kamera w zębach i filmuję. I lecę z kamieniami mordą na pysk. Nie. To co się nagra, to się nagra. To jest mój pamiętnik, dzień po dniu. I tak filmuję troszeczkę wyrywkowo, bo mi aku wystarcza na godzinkę tylko. I jeżeli mi zabraknie, to dogrywam telefonem, ale telefonem wstrząsy są bardzo. Jestem tak szczęśliwa, nie wiem jak przelać na was te szczęście. Oglądajcie sobie. To znaczy na razie wyłączam.
ale niedługo znowu się zgłoszę. Nadal idę przez Belorado. Spokojne miasteczko, ciche, powoli siesta, chociaż o tej porze jeszcze nie ma siesty, bo ona jest dopiero od 2 czy 3. Ale jest gorąco, to wiadomo, że ludzie nie wychodzą na zewnątrz. Tam niektóre osoby tylko się spotyka. Ale zobaczcie, jak ładnie. O, jakieś ładne graffiti będzie. Zaraz filmujemy. Ludziska odpoczywają, pomęczeni. Ha, to jest ten kościółek z tymi bocianami. Tak, tak. Patrzcie, jaka tam skała na górze. I płotek, o, tam wyłażą, nawet ludzie są. Ale te graffiti. Zaraz wam graffiti pokażę, ale najpierw kościółek. Trzeba podziękować za błogosławieństwo, za te siły. Taka malutka jakaś rzeczuszko. Nic nie widać. Hola. Hola. Buen camino. Ale patrzcie na te graffiti tutaj. Szczałka jest. Autem stanęli, szkoda. Albo to może ci malarze właśnie są. Patrzcie, tu jakiego Pellegrino namalowali. A, chyba jednak nie jest skończony, bo tak twarz nagle Hotel Restaurante La Hulla del Camino. Hola. No mnie mówili, nie wiem, ja tu skoncentrowana na graffiti. Ale pięknie, prawda? Ładny temat. A tu kościółek. Ach, tu też jest coś namalowane. Takie. Jakieś muszki mnie obchodzą, wilgoczą. Szewc. To są szewce. Zawód szewca. Aha. No i ten piękny kościółek z bocianami na górze. Widzicie bociany? Ja widzę jednego, ale on właśnie słynie z tego, bo nawet w przewodniku jest mowa o tych bocianich gniazdach. O, ale się cieszę, że to nagrałam. Ach, tu jeszcze jest graffiti. Taki rycerz, Ronaldo pewnie, Renaldo, czy jakieś inne imię. Taka muszla. I chyba tędy mamy iść. Nie widzę znaku. To może wyłączę kamerę i skupię się na znakach. Ela pognała przodem. Patrzcie, jakie tutaj są znaki. Spróbuję je filmować powolutku. Idę drogą kaminową przez miejscowość Belorado. Taki. Widać. Następny. Taki. Inny trampek. Może ja... Nie. Nie robię cienia. To jeszcze coś inne robi cień. Taki. Już definitywnie mniejszy. Jeszcze jest jeden. Jeszcze jest jeden. Tu jeszcze jeden. Taki. Tu są imiona. Ach, to są sportowcy. To są jacyś sportowcy, bo tam są koła olimpijskie. Muszą być jacyś, którzy jakaś grupa szła i takie coś zrobili, ale fajna idea. Dobrą idziemy drogą, nie? No. Dalej ich jest więcej. Zamiast patrzeć na znaki, ale to są znaki.
Taki trampek. Nie jest podpisany. Data. Wow. To są sportowcy Elu. Tutaj są jakiś Sanchez. Samuel Sanchez pisze. Cała droga takimi nazwiskami. A, takie graffiti. Bardzo kolorowo tu. Następny. Hola! Emilio. Cinesta. A to już jest aktor. To jest aktor. Hej! Halosien! A tutaj jakoś tak trzyma dziwnie. To chyba jest jakiś fizyk, bo taki jest symbol fizyki kwantowej czy coś. Ale nogę ma taką. Wow! I tak palce ma zgięte. Dobra. I takie graffiti. Tam u góry takie ruiny. Camino de Santiago. Dobra, następny. Też sportowiec. Sportowiec, są koła olimpijskie. Hipólito Ruiz López. Hipólito Ruiz López. Doktor. Hola. Buenos días. No, ale taki bulwar się z tego zrobił. Hollywood Bulwar. I te żółte takie ściany zawalonych budynków, to już widziałyśmy. To nie wiem, co to za symbol jest w rogu. To jest chyba ostatnie. A, jakiś kaminowiec, bo jest muszla kamino. I to koniec. Dobra. No to takie coś się nie spodziewałam. Śliczny mostek w Belorado. Drewniany. W miejscach betonowy. Pewnie tu gdzie filary są. Ale reszta jest drewniana. Czuć, bo się buja troszkę. Zgrabnie, zgrabnie. Idziemy mozolnie i ciągle się chce pić, mimo że dużo pijemy. O, słońce jest gdzieś tam, powinna nie być aż taka czarna. Sama nie wiem, gdzie jest słońce. Gdzieś tu. Codziennie o tej porze już źle się idzie. Naprawdę. Nogi się robią ciężkie, w buzi zasycha. Mimo że pijemy dużo wody, to się bez przerwy pić chce, już nie ma miejsca w brzuchu, czy chce pić dalej. Ale zjadłam sobie bez obierania marchewkę. Pyszniusia. O, zarzucam no. Coraz więcej ludzi znamy na trasie. Coraz więcej twarzy rozpoznajemy. Już sami nie wiemy, po jakiemu mówić do siebie.
Mieszają się te języki niesamowicie, bo tu są ludzie z całego świata. Wtedy cośmy jedli tą kolację przy stole biesiadnym wspólnym, to się nie powtarzały kraje. Na szczęście dużo ludzi troszeczkę zna niemiecki i nie jest łatwiej dogadać rękoma, nogami, bo ja angielskiego nie znam. Wszyscy mówią po angielsku. Jak się wybierasz na Camino, owszem, w sklepach, w hotelach, albergach hiszpański, to nawet nie ma o czym mówić. Rzadko kiedy umieją inny język. Ale to sobie możecie odpuścić, bo to są tylko potrzebne 2-3 zdania i jest po sprawie. Ale przy stołach biesiadnych czy jakichkolwiek kawiarniach następują dialogi, rozmowy i język angielski to podstawa. Uczcie się języka angielskiego, jeśli nie umiecie. Mnie się już nie chce. Choć tu troszkę już się poduczam. Niektóre słowa już rozpoznaję i mówię sama też. Czasem niepoprawnie, ale i tak mnie rozumieją. Cieszą się wszyscy. Wszyscy szczęśliwi, połamani, zmęczeni, przepoceni, brudni. No pielgrzymi, no. I patrzcie, w tej spiekocie, w tej nędznej tułaczce znajduje się taki raj na ziemi. Ni stąd, ni zowąd. Z pyszną wodą na pewno pitną. Ojej, z kominkami, ławeczkami w cieniu. No przecież to wychodzi nam naprzeciw, jak nie wiem. Bo my właśnie pragnęłyśmy gdzieś usiąść. Ale tu pięknie. Nic więcej nam do szczęścia na razie nie trzeba. Za parę kilometrów jeszcze tylko parterowe łóżeczko. Parterowe łóżeczko. Żadnych piętrowych. A będziemy teraz jadły pomarańczki i ja mam mandarynkę. Tutaj zrobiłyśmy sobie porządny postój i najadłyśmy się dosyta. O, jaka ulga! Super! Takie miejscówki są zawsze mile widziane. No i za chwilę ruszymy w dalszą drogę. Przed nami miejscowość Espinosa del Camino. Tutaj zostajemy na noc. Nocleg w alberdze La Campana z kolacją i śniadaniem 20 euro. Jesteśmy w albergę La Campana. Miejscowości zapomniałam jakiej. Ale to wszystko wyświetlę na monitorku. W naszym pokoju jest 2, 4, 6 miejsc. Jedno jeszcze wolne, tu u góry. I to jest starszy pan, który swój własny dom udostępnia pielgrzymom. I to tylko tym, których uważa za prawdziwych pielgrzymów. Zobaczcie, jakie piękne stroje. Jakie drzwi. Wszystko tu skrzypi, ale wspaniale. O, tu widać. Wija się to wszystko. Tutaj śpi pan za ścianą, to nie mogę mówić zbyt głośno. Ale takie ładne obrazki mam wszędzie. Może ja za szybko oczy pokazuję. Cały dom jest w takim nastroju pielgrzyma. Tu jest bardzo ciemno, ale wierzcie mi, że ładne, bardzo ładne obrazki. Tu jest święty Antoni. Święty Antoni. A tutaj Matka Boska. Może mi się w głowie kręci. Nie da rady. To jest zbyt ciemno, żeby to wszystko pokazać. I właściciel prawie wygląda tak. Naprawdę. Starszy, bardzo taki staruszeńki pan. Bardzo miły. Chodzi powolutku. No ja mam łóżko na górze. Tam będę spała
mimo że zawsze proszę o parter, dziś mi się trafiło na górze. Za nocleg 10 euro, za kolację i śniadanie 10 euro, 20 euro. Zobaczymy, czym nas poczęstuje. Jestem całkowicie zmarnowana. O tak stanę. Tak. Bardzo zmęczona. Ela poszła się kąpać, zaraz ja pójdę. Muszę jeszcze ogarnąć, notatki porobić. Jestem cała spocona, mokrusieńka. Ale niech ona idzie pierwsza, ona już na koniec bardzo źle się czuła. No. Tutaj innych osób nie ma, gdzieś poszły. Zobaczymy, kto jeszcze tutaj gości. A tak wygląda alberga z zewnątrz. La Campana de Pepe. La Campana de Pepe. Stary domek, wyremontowany. W domku staruszek. Biznesmen. Zobaczcie, jak zrobił. Drzwi takie, jak dawniej miały zwierzątka. Tutaj jest chlebeczek dla ptaszków. Tutaj nie wiem, o co chodzi, ale jakieś roślinki. Chyba dla kozy. To są nasze buty. A tu są nasze kijki trekkingowe. No i oczywiście ta flaga, powtarzający się symbol tego domku. Tu też łopocze. Taka sama. Wygląda to, jakby był, wiecie, jakimś rycerzem z krucjaty. Aha, nakręcam pod światło. To zaraz nakręcimy taki domeczek niepozorny, zamieniony albergę. I mieszka sobie tutaj staruszek. Przyjmuje tylko 10 osób. Jedno miejsce jest jeszcze wolne. I on wybiera pielgrzymów. Nie wpuści wszystkich. Gospodarz, widząc mój zachwyt, jaki wywołał jego dom, zaprosił mnie ekstra do jeszcze jednego pomieszczenia. I patrzcie, jakie tu są zbiory i cudeńka. No to normalnie świat dla mnie. Widzimy zadbane, oprawione rysunki wykonane tuszem starych zamków. Bardzo ładne prace. A tu zobaczcie, w rogu miniaturki krzesełek. Nawet takie coś kolekcjonował. No niesamowite. A tutaj instrumenty, skrzypce, wiolonczele, gitara, banjo. Co on tutaj ma? No naprawdę słów mi brak. No i dalsze grafiki. Tak. To są takie przy drzwiach, przy wejściach wiszące kropidła do przeżegnania się przed wejściem albo wyjściem z domu. A tutaj zbroje rycerskie, właściwie hełmy rycerskie, miniaturki naturalnie. Skąd on to wszystko ma? To nie wiem, co to jest. Nie wiem, może to mieli templariusze albo rycerze zawieszone na piersi. Jakieś symbole, nie wiem. Domyślam się tylko tak. A tutaj coś dla mojej siostry Krystyny. Krysiu, zobacz. To coś dla ciebie. Ona kocha takie tematy. Tak. Już ją widzę, jak reaguje. A tu masz więcej, zobacz. To są miniaturki, ale też super. Tak, z daleka pokazała mi z bliska różnego rodzaju miecze, ewidentnie szpady też. No coś niesamowitego, co za kolekcjoner, jaki to dla mnie zaszczyt i honor, że mi pokazał to pomieszczenie. On mnie ekstra tam zaprowadził, światło zapalił, naprawdę dumny jest na pewno ze swojej kolekcji, widać zresztą było po nim. A tu proszę bardzo, już chyba bardziej oryginalne kształty. To chyba są już prawdziwe sztylety, bo miecze byłyby trochę większe. Jestem laikiem, nie znam się w tej tematyce, absolutnie, ale robi wrażenie, co? I tu takie sfilmowałam jego książki. Ciekawe, co to za literatura. Tak, ja to wszędzie nosa włożę.
A tu to już w ogóle przeszło wszelkie wyobrażenie. Kolekcja miniaturowych żołnierzyków, a właściwie rycerzy na koniach. No to sami widzicie, nie muszę tu nic komentować. Normalnie. To tylko piszczeć, tupać, no to ja kocham takie tematy, ja kocham, to jest mój świat, uwielbiam. Uwielbiam takie coś, naprawdę. Ten dom, w którym się znajdujemy obecnie, ma 150 lat. Gospodarz wyznał mi, że jest prawdziwym templariuszem i pokazał mi na to swoje dokumenty. Niesamowite, prawda? W sumie w Alberze La Campana gościło 9 osób. Kolację przygotował sam gospodarz. Była bardzo smaczna, chociaż skromniejsza niż do tej pory, ale wystarczająca. I ten dzień dobiega końca. Był jak te poprzednie, pełen pięknych krajobrazów i przygód. Przeszłyśmy 27 kilometrów. Dodam jeszcze tylko, że jednak spałam na podłodze. Goście z naszego pokoju pomogli znieść mój materac na dół i ułożyłam się po prostu na podłodze. Nikomu to nie przeszkadzało. To by było na tyle. Żegnam się z Wami i zapraszam do kolejnego odcinka. Oglądajcie i maszerujcie razem ze mną. I mówię jak zawsze, Buen camino!